Bonjour, dans la video aujourd'hui. To znaczy, dzień dobry w dzisiejszym filmie. Kolejny poranek, ta sama stacja, czyli Montparnasse. To tu zaczyna się mój każdy dzień w Paryżu. Kieruję się powoli w kierunku historii. Cel: monumentalny dom inwalidów. Tu jest tak spokojnie, naprawdę. Ludzie robią sobie pikniki, grają w piłkę. Jest tutaj bardzo cicho. Nie ma w ogóle hałasu jakiegoś większego, jak to opisują w Polsce, że jest naprawdę dziko. Tu nie ma czegoś takiego. To jest jedynie w miejscu pod wieżą Eiffla, gdzie jest naprawdę tyle osób tam, że nawet się przejść nie da. Każdy chce zdjęcia, każdy chce swojej uwagi. To jest taka długa aleja wprost tego pałacu inwalidów. Świetne po prostu, szkoda, że nie działa ta fontanna. Francja jest podzielona na 18 regionów administracyjnych, z czego 13 znajduje się w Europie, a 5 to regiony zamorskie. Paryż, gdzie teraz się znajduje, leży w regionie Île-de-France, który jest sercem kraju pod względem politycznym, gospodarczym i kulturalnym. To tutaj znajdują się najważniejsze zabytki, siedziby rządu, światowej klasy muzea i uczelnie. Ja jestem ciekaw, czy tutaj trzeba w ogóle mieć bilet, żeby wejść. No nie wiem, no ja idę bez biletu, nie sprawdzali. Więc mega dziwna sytuacja. Czuję się, jakbym tu był bez biletu, nielegalnie. Reaching out, I'm reaching in. The water is rising over me. The water is rising. It's coming. I'm reaching out, I'm reaching in. The water is rising over me. The water is rising. I'm reaching. It's coming. I'm reaching. Słuchajcie, to jest katedra, gdzie był koronowany Napoleon. Wiecie, jakie dzwoniaczki? Obradzili sobie szybą. O, tu jest cała szyba i tam z tyłu jest grób Napoleona wielkich rozmiarów, naprawdę. Szkoda, że tam się nie uda wejść. Aczkolwiek no, w internecie, jeżeli będziecie ciekawi, możecie sobie zaobserwować, jak to wygląda. Wyszedłem z katedry. Jestem teraz po drugiej stronie, tu. Byłem wcześniej tam. Tutaj też mamy plan całego tego kompleksu. Ja byłem wcześniej tu, w tej katedrze, na pomarańczowo. Na fioletowo jest ten cały grób, ta kopuła, która już jest płatna. No i jestem na tym dziedzińcu. O tym tu. No i teraz jestem gdzieś tutaj w tej części. I tutaj są ogrody. Ale nie wiem, czy są za dodatkową opłatą. Zaraz się przekonam. Oni tylko muzeum mają płatne i ta cała kopuła. To wszystko jest darmowe, żeby przejść, zobaczyć się ogrody całe. Idziemy teraz w kierunku mostu Aleksandra III. Bardzo znany most. Poprosiłem kogoś, aby mi zrobił zdjęcie. No i co? I Polacy znowu. Polska? Ja mówię Polska. No i takie zaskoczenie. Powiem wam, że jest tu bardzo dużo Polaków. No tutaj jest galeria Grand Palace, ale ja tam nie będę wchodził. Galeria sztuki, muzeum. Schodzę na dół, na bulwarki. Most ten został zbudowany na początku XX wieku na cześć rosyjskiego cara Aleksandra III, symbolizując przyjaźń Francji i Rosji. Znany jest z bogatej dekoracji w stylu Belle Époque
złoconych rzeźb i eleganckich lamp. Łączy Place de la Concorde z Grand Palais i Petit Palais, stając się jednym z najbardziej reprezentacyjnych i fotogenicznych mostów Paryża. Tam mamy Plac Zgody, tam się wybiorę, ale najpierw chciałem Wam pokazać to miejsce, bardzo ciekawe. To jest Pałac Bourbonów, historyczne bardzo określenie, ponieważ to jest dynastia Bourbonów. Oni wywodzą się z Francji i sprawowali władzę królewską przez naprawdę wieki tutaj. No i dlatego jest to chronione. Stoją tam panowie policjanci i z tej i z tamtej strony z karabinami. No dobra, skoro Wam już to pokazałem, to idę przed siebie, zawracam oczywiście mostem i idę do tego Placu Zgody, gdzie na pewno będzie o wiele ciekawiej. No to jest taki pałac Bourbonów, no jednych to zaciekawi, drugich nie. Mnie zaciekawiło, więc podszedłem, żeby to zaobserwować z bliska. Dokładnie to znajdowało się w Louvre, było opisane. Jestem na tym Placu Zgody, więc posłuchajcie historii o tym miejscu. Plac Zgody w Paryżu to największy plac w mieście, zaprojektowany w XVIII wieku przez architekta Jean-Jacques Gabriela. Leży pomiędzy ogrodami Tuileries a słynną aleją Champs-Élysées, prowadzącą do Łuku Triumfalnego. To ważne miejsce w historii miasta, ponieważ przez wieki odbywały się tu najważniejsze wydarzenia polityczne i uroczystości państwowe, a sam plac stał się jednym z głównych symboli Paryża. Ponadto na placu znajduje się wielce ważny relikt przeszłości – egipski obelisk. Obok obelisku zobaczysz też dwie monumentalne fontanny, jedną poświęconą rzekom, a drugą morzom. Wiecie, że na tym placu były egzekucje gilotynowe? Właśnie tutaj zbierało się mnóstwo ludzi, by obserwować te... No, dla nich to wtedy było niesamowite przeżycie. Dla nich to było coś wielkiego. Oni to wielbili. No teraz to oczywiście nie pochwalamy czegoś takiego i w życiu czegoś takiego nikt by nie chciał widzieć, a jak chciałby ktoś to widzieć, no to coś psychopaci. Plac Zgody w Paryżu pojawił się w takich filmach jak Transformers, Zemsta Upadłych i zachwyca swoją wielkością oraz historycznym charakterem. W okolicy znajdują się także inne paryskie ikony, które wykorzystano w serii Mission Impossible, dodając scenom akcji wyjątkowego paryskiego klimatu. No oczywiście sprzedają, kupili wodę, która jest tańsza w sklepie, a sprzedają za o wiele droższą cenę. Szczępią na wszystkim, hajs. Ale tutaj pył jest. Biały i siwy. No a tam przede mną możecie zaobserwować balon, który wzniósł znicz olimpijski tutaj w Paryżu, gdy organizowane były Igrzyska Olimpijskie. Ale ktoś kaszle głośno. Jest tutaj tak wielki park. No i oczywiście mamy wesołe miasteczko przy Louvre i karuzele, które są tutaj naprawdę modne i można je spotkać wszędzie. No to usiadłem sobie w ogrodach Louvru. Jest tu taki spokój, że chciałoby się dłużej tutaj zostać. Ale wiem, że muszę iść dalej, bo chce mi się jeść. A tak naprawdę no to jeszcze sobie chwilkę posiedzę. Reaching out, I'm reaching. The water is rising over me. The water is rising. It's coming. Reaching out, I'm reaching. Jeżeli się przyjrzycie, jest ten ogień, który się pali przez 24 godziny na dobę. Wielki ten balon. Słońce grzeje, jest pewnie 24 stopnie, no więc całkiem gorąco. It's coming. The water is rising over me. Reaching out, I'm reaching.
są wszędzie. Sprzedają tutaj wieże miniaturowe, czapki, szaliki, parasolki, naprawdę wszystko. Tutaj nawet okulary. Dzisiaj chyba jest muzeum nieczynne, bo jest sobota, jeżeli się nie mylę, czy oczywiście, bo może być otwarte. Dziwne po prostu, że nie ma kolejki żadnej. Zawsze jest tutaj wielka kolejka. Powiem tak w sekrecie, że będę zmieniać niedługo swoją nazwę kanału, ale jeszcze nie jest to w 100% potwierdzone. Zapraszam swoją drogą na odcinek z wnętrza Louvru. Nagrywam, to był poprzedni bądź wcześniejszy odcinek. Jak ja lubię takich artystów. Tacy właśnie najbardziej się rozwijają. Ludzie wstawiają na swoje platformy w sieci. Stają się czasem też popularni z tego powodu. Pomyślcie, jeżeli ktoś z Was by miał na tyle odwagi stanąć wśród tylu turystów, przede wszystkim no, w takim miejscu, no to robi wrażenie, naprawdę. Dobra, jestem teraz w części bardziej sklepowej Paryża. No i tutaj jest ta najsłynniejsza galeria w Paryżu. Tam zamierzam wejść. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w środku. Widzę, że tłumy są. Tak się prezentuje. No nie powiecie, że jest paskudna, jest po prostu piękna. Tutaj mamy taki taras, na który można wejść i zrobić sobie zdjęcie, ale oczywiście jest płatny. No chyba każda kobieta by chciała tutaj choć raz przyjść. Ja jestem facetem i tu chcę przyjść. Co dopiero kobieta. Zupełnie przypadkiem, wchodząc coraz wyżej po poziomach galerii, trafiłem na taras widokowy pełen ludzi, z którego rozciągała się piękna panorama miasta. No tak, z drugiej strony widzę, że tutaj są jeszcze dwie części tej galerii, czyli to nie jest wszystko. W oddali wyłania się już bazylika Sacré-Cœur na wzgórzu Montmartre, do której powoli zmierzam. Z galerii to jakieś 30 minut pieszo, cały czas pod górkę. Trzeba było przejść przez tryliony schodów, miliony, tryliony, ale już jestem. No i jest naprawdę pięknie. No ale oczywiście jest tyle ludzi, że tu się nawet nie da przejść. Oni te pierdółki sprzedają wszędzie. No, tragedia po prostu. No gdybyście się zastanawiali, gdzie jest najlepszy widok i najładniejszy w Paryżu, to na pewno chyba te miejsce. Sami zobaczcie. No ludzie sobie tutaj również na górkach siadają, piją piwko, pikniki robią, czytają książkę. No to się zobaczycie. Wyobraźcie sobie mieszkać w tym bloku, najlepiej na najwyższym piętrze. Widoki przepiękne i to zdecydowanie największy plus. Ale minusów też trochę by się znalazło. Ciągły hałas, bo obok jest mega turystyczne miejsce, do tego wszędzie pod górkę, więc bez auta mogłoby być ciężko. No i ceny wynajmu czy kupna,
lepiej nawet nie sprawdzać. Jest tutaj mnóstwo kieszonkowców i nie wiadomo po prostu, gdzie trafi się na takiego. Ja miałem kiedyś sytuację w Hiszpanii, w dzielnicy żydowskiej, przy katedrze, gdzie pochowano Kolumba. No tam niestety były takie wąskie uliczki i tyle ludzi, że miałem odpięty plecak. Na szczęście się zorientowałem, nic mi nie ukradli, bo po prostu nie zdążyli. W tej chwili znajdują się na najwyższym naturalnym punkcie w Paryżu. Dookoła pełno klimatycznych restauracji i kawiarni, więc skoro dopadł mnie głód, usiadłem w jednej z nich na chwilę odpoczynku. Wziąłem sobie frytki oraz burgera. W sumie bardzo suchy. Może gdyby miał troszkę więcej sosu, to by był lepszy. Ale tak to nic szczególnego. Frytki do tego jeszcze dają i sos. Ładne widoki. No dobra, słuchajcie. Jestem po jedzeniu. Właśnie sobie zjadłem. I chyba wrócę tą samą ulicą, bo było bardzo ładnie. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda Sacré-Cœur, Montmartre nocą. Ale klimacik, no super, po prostu fajne. Można otworzyć sobie nawet podczas jazdy. Po prostu w dół to się przekręca i to się otwiera samo. Dlatego jedzie ten pociąg bardzo wolno. I to jest linia 12, czyli jedna z najstarszych tutaj wybudowanych. Dojechałem do Montparnasse. Właśnie jest przede mną cały wieżowiec. No i idę na dworzec, który jest też przede mną. Mam nadzieję, że żadnych utrudnień nie będzie, bo pisało, że jakie są zmiany dotyczące mojej linii. Mam ten pociąg, nie odjechał ani nie ma żadnych utrudnień o tej godzinie przynajmniej, bo się dowiedziałem, że są, ale w pewnych godzinach na szczęście teraz nie ma. Jadę do stacji Viroflay Rive Gauge i później tramwajem jestem. Także żegnam Was do następnego odcinka, zostawcie suba, łapeczkę w górę, komentarz. Widzimy się w następnym odcinku, mam nadzieję, bo ta seria jest zarąbista. Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, Stack it up till it can't fold,